Żabciu, co ty zadymiłeś? Tam całą chatę. Chcesz nam dom spalić? Dobra. O Jezu, Bo jak pomyślałem sobie tak, jak spalę nam dom, to nie będę musiał wreszcie pracować. nie ma czym oddychać. I będę wreszcie bezdomnym na dorobku państwa. Czy coś tam. No dobra. No więc zabieramy się za czyszczenie podłogi. Widzicie, wywaliliśmy wszystko, co się dało stąd. I teraz muszę te wszystkie linoleum, które tutaj odstawało, bo część ja po prostu skubałem i ono już jest luźne. Część zostaje, bo jest tak mocno przytwierdzone, że będzie z dobrą bazą. Musimy to wszystko wyczyścić, wyrównać. Tutaj silikonowałem, więc muszę to wszystko wyczyścić, wszystkie parchy, żeby wyrównać w miarę powierzchnię. I przygotować ją pod grunt. Mamy taki specjalny grunt, nie będę wymieniał firmy, bo nie, ale działa jak marzenie, klei się do wszystkiego. Powiem wam, że ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Jest drogi, jest bardzo drogi, ale normalnie tworzy jednolitą strukturę. Tu wszędzie mieliśmy linoleum, wszędzie go wykorzystywaliśmy, klej do niego się klei jak marzenie po prostu i on się klei do każdej powierzchni. No robi robotę, prawda? Robi robotę, tak, robi robotę, jest warty swojej ceny. No i mówię, dzisiaj chcę to i jak to wszystko wyczyszczę, muszę to jeszcze przeszlifować. Wiecie, porobię i tak w linoleum lekkie nacięcia, żeby to, wiecie, takie miejsca były, które na 100% jeszcze chwycą dodatkowo. No i malujemy właśnie tym gruntem, bo taki fajny jest różowy. Do dzieła. Dobranoc. Mistrzu. Dobranoc. Dobra, życzę wam wszystkich kolorowych snów, bo ja spać nie będę, bo ja muszę pracować. No to do pracy. No wiesz co, miałam zdemolowaną łazienkę, ale teraz, kochani, no to już całkiem wygląda jak po bombie. Zmiana decyzji. Aha, zmiana designu. Jednak tak, nie będę, wiesz co, wiesz dlaczego? Bo nam tutaj brakuje, wiecie, głębokości, bo tu jeszcze będzie ogrzewanie te podłogowe, taka mata grzewcza, no. I wiesz, i dosyć to jest wysokie, wszystko nam brakuje i pomyślałem, że to ma gdzieś koło 2 mm grubości, więc jak to ściągnę, to raz, że odzyskamy lepszą przyczepność, a dwa, że no po prostu będzie te 2 mm zawsze niżej. Sama ta mata grzewcza ma 3-4 mm, no to wiecie, po 50% maty grzewczej. Dobrze, a ściągasz to również tam, gdzie jesteś po lewej stronie? To nie ma sensu, bo tu nie wchodzi mata grzewcza, bo tu będzie brodzik i i pralka. Poza tym te gumoleum jest inne niż te jest takie, wiecie, bardziej elastyczne, a to jest normalnie sztywne i pęka. To jest, kurde, ale to jest strasznie grube. I to jest grube. Właśnie dochodzi, więc na tym mi zależy, no bo tu będzie mata grzewcza, no i prawdopodobnie jeszcze będziemy musieli jeden grzejnik tutaj niestety dowalić, bo chyba to będzie za mało. No tak nam się wydaje, bo niestety matę grzewczą będziemy mieć metr na metr, nie za dużą. No, i ile to ma watów? Nie, to ma chyba około 200 W, tak? Coś chyba takiego, 170 albo 170 nawet. No, wiecie, to nie wydaje nam się, żeby to dało radę. No podłoga będzie przyjemna do chodzenia, no, ale łazienka musi być cieplejsza. No to jeszcze grzejnik będziemy przynajmniej mogli suszyć, tylko wiesz, grzejnik przy kiblu, to ja już sobie nie posiedzę. Trudno, jest to bardzo... tak, nie będziesz debatował, nie będzie obrad Sejmu. No ale to się już nie opłaca. Ojejcie. Dobrze. No i taka zabawa, prawda? No, ale wiesz, ale to się będzie od początku mi ta część mi nie leżała, wiesz, i to porządnie zrobię, a ta nawet dobrze, że zostanie, no bo to jest wodoszczelne, w razie jakieś jakby były przecieki, to zawsze ci to ochroni, co nie? Ale pamiętasz, być, tutaj to można ciepło było ściągać, czy nie? Takim... No można, ale tym jest też dobrze, wiesz, idzie szybko po prostu. Wbija. No, nawet nieźle. Tutaj sobie tak zrobię i będzie fajnie.
powoli zeskrobię tego jeszcze pod tym kiblem. Mam nadzieję, że nie... Tak, będziesz miał najgorsze dojście. No, mam nadzieję, że nie będę musiał tu cholera, że to jakąś kafelkę se wsunę, wiesz? Bo nie chciałbym się go ściągać, ale Ja i tak, myślę, że muszę ściągać do kafelek później. Aha. Ale to później. Podłoga najpierw, nie? I fuga, prawda? To jest gruba płyta. Wiecie, to nie jest najlepsze podłoże na płytki, ale to jest gruba płyta. I z tymi wszystkimi klejami ja wam pokażę poszczególne etapy, bo tam się daje taką siatkę też zbrojeniową. Jakby to wszystko się usztywnia, odpowiednie kleje elastyczne. Są pod to preparaty, wiadomo, no jak wszystko, jak macie elastyczną podłogę, to musicie zapłacić więcej za klej. Ale dlaczego wydaje nam się, że działa? No bo cała ta podłoga, którą teraz widzicie, jest w ten sposób zrobiona i na razie no, nie mamy jakichś problemów, nic nie pęka, nic nie strzela. Chyba jest dobrze. Tutaj wprawdzie będzie jeszcze pralka, ale wiecie, to jest pomieszczenie z pustą podłogą, więc jak pralka chodzi, to wszystko się telepie. Znaczy telepie, no bardzo delikatnie drga, może w ten sposób. Tak. Nie, że przeszkadza, ale czuć. I te kafelki na pewno dostają po tyłku, a jakoś się nic nie odpadło, nie ma jakichś pustych nie ma żadnych miejsc. pęknięć. I to są długie kafle i wąskie, także też szybko by pękały. Także chyba dobra technika. No widzisz, nic nie piłeś. No. Nawet wody, szklanki wody nie wypiłeś. Już mnie oko drga? Nie, tak boli. Dobra, i teraz jak to skończę, trzeba to umyć, musi to wysnąć i grunt. Kto zgadnie, co to jest? I to nie jest wcale pasta buraczana. To jest Klaudii szminka. Tak, roztopiłeś. Roztopiłem się. A fachowo? Fachowo to są dwie Klaudii szminki. A fachowo? Profesjonalnie? A profesjonalnie to jest grunt właśnie. I wy tutaj nie widzicie tego, to tylko ja mogę powiedzieć. On ma takie drobne kamyczki w sobie. I wiecie, i to jest, i później jak on sobie wyschnie, niesamowicie się łączy z każdą powierzchnią. Naprawdę najlepszy grunt, jaki w życiu miałem. Łączy się z powierzchnią i zostawia taką szorstkę. On tak troszeczkę wrażenie ma papieru ściernego. Oczywiście nie tak mocno jak papier ścierny. Czy jego rozcieńczałeś, czy bezpośrednio? Nie, na powierzchnię nie pijące się go nie rozcieńcza. Czyli na takie linoleum, jak tutaj bezpośrednio z butelki lejemy, tak. Nie rozcieńczamy. Tak. Dobrze. Ile to schnie? Do jutra. Tego nie wiem, no schnie, wiecie, no schnie, no. To przecież nie są grube warstwy kładzione, więc to podejrzewam, że to w kilka godzin już będzie wyschnięte. U nas to będzie z czystego lenistwa mojego będzie do jutra. Nie, no wiecie, trzeba dać trochę czasu, żeby to się jakby no utwardziło. A jak to wyschnie, to jaką ma później jakąś przyczepność? Jest to klejące? Jest lekko klejące, ale przede wszystkim bardzo dobrze się trzyma powierzchni. I powiem wam, że ja myślałem, że wiecie, że z szpachelką na przykład spróbowałem, bo ja nie wiedziałem, co to jest, jak pierwszy raz kupiliśmy i zacząłem to, wiecie, tak podważać. To się tworzy jakby jedna struktura się stworzyła z tym winylem. Naprawdę coś niesamowitego. I struktura jest lekko lepka, ale też właśnie z tymi kamyczkami. Twój ulubiony kolor, różowy. Różowy. Super. Przypomina mi twoje oczy. Po piciu whisky. Ojejcie. A propos whisky. Właśnie, w przerwie, tą małą przerwę zrobimy i teraz pokażemy wam krótka prezentacja filmu mojego kuzyna, któremu się zachciało powtórzyć nasze podboje tutaj kuchenne. Również spalił prawie dom, zadymił, prawie straż pożarna przyjechała i zobaczcie rezultaty, co z tego wszystkiego wyszło. I nie zapomnijmy powiedzieć, że żyje. Tak, a teraz oglądamy i degustujemy. Właśnie odcedziłem wasz eliksir z waszego przepisu, a teraz będę próbował. Powiem, że się trochę boję, bo może być ogień. Wezmę troszeczkę, bo nie lubię ciepłego. Będę musiał to skosztować z lodem. Zdrówko! O, jest moc. Myślę, że się pali.
Pyszny jest. Słodkawy. Tylko musi być zimny. Niestety nie mam jeszcze butelki, dlatego z dzbanku jest. Ale z dzbanka też smakuje. Proszę. Piękna whisky. Musicie wykombinować jeszcze inny przepis, będziemy próbować. Widzicie, tam jest taka mała skrytka. Jak Marcin był niegrzeczny, to próbowałem go tam wcisnąć. No, coś tam weszło. Więcej zostało. To są pozostałości po rurach, bo no, mówiliśmy wam, tu było biuro i chyba tutaj też była, przesunięta toaleta. Nie, łazienka była tam z tyłu. Aha, tak. Tu była przesunięta toaleta, czyli on chyba w tamtą stronę bardziej szła, taka wąziutka. Zgadza się, ja akurat... Dobrze, że to, wiecie, biuro było, więc to nie było takie, no wiecie, no było to zniszczone i tak dalej, znaczy zniszczone, no zmęczone, o. Ale nie jakieś takie obleśne, o. Że nie było to zapaćkane dziwnymi rzeczami. Po prostu było, no stare. Podłoga jest zrobiona z płyty, z czego to, na czym to jest chyba płyta nie biurowa, tylko to jest MDF-a chyba. Nie wiem, jak to się nazywa w Polsce. Wiecie, ja taki budowlaniec jestem, który więcej po angielsku zna słówek budowlanych niż po polsku. No bo tam się uczyłem. Także widzicie, no tak to wygląda. I później... Dobra, to wytrzymam bez toalety? No wytrzymamy, damy radę. Nie, nie chcę. Na pewno? Na pewno. Na dworze leje. A jak ktoś to do sąsiada będzie lecieć? Nie, na wsiku to jeszcze pół biedy. No właśnie. Wiesz, my już przyzwyczajeni. Tak. Tylko najgorzej, że pada. I zima jest. No to zabronione, nie ma wejścia teraz do toalety. Przez moment, to wyschnie szybciej. Wiesz, a mówię ci, a ja chcę czasu tylko dlatego, żeby po prostu dać temu czas, żeby dobrze stwardniało. Ale chodzić potem będzie można szybciej. Okay. No i to jest pierwsza warstwa. Druga warstwa, to będziecie widzieć jutro, jak robię. Jest to wklejanie siatki tam, po prostu u wzmacniania podłogi. To jest taka siatka plastikowa, ją się na kleju elastycznym wkleja. Po to, ponieważ, no tak jak mówię, mamy podwieszaną, drewnianą, no czy tam drewnopodobną podłogę. I teraz ją trzeba wzmocnić, bo żeby jak najmniej drgań przenosiła. Ona będzie przenosić drgania, ale przez tą siatkę te drgania będą się rozchodzić, więc kafelki później nie będą strzelać. Nie będą pękać, ani nic się z nim nie będzie działo. Wiemy, bo już wiemy. No bo wiemy. Ambek, też masz wstęp zbroniony do toalety, pamiętaj. Słyszysz? Tak, mamo. Teraz śpię, nie przeszkadzaj. No właśnie. Sama nie przeszkadzaj. Dzień dobry. Witają dwa bobry. Dwa bobry? Nie, bobry są w klatkach zamknięte, kochanie. Tu nie są bobry. Nie bobry? Chodź, bo jęczałeś, że herbaty ci nie daje, że nic do picia nie masz, to żeby widzieli, że dbam o ciebie. Ale tylko tak od czasu do czasu. O, wody zabrakło, muszę trochę więcej. Dzisiaj wody zabrakło. Nie, bo ten czajnik Tak. jest duży, no. Tak. Oj, to woda. Bo to do pełnego musisz lać. No wiesz, a była połowa, nie chciało mi się po prostu dolewać w całości, myślałam, że starczy. Staram się skończyć łazienkę, położyć płytki już na podłogę, także może ten drugi odcinek będzie w niedzielę, gdzie będę kończył już kafelki, cała ta instalacja do ogrzewania podłogowego jakby będzie wypuszczona, także jeszcze nie podłączona, no ale to dopiero po kafelkach. I co No a ja w piątek jadę do Jeleniej, no i muszę wybrać ścienne kafelki, bo my jeszcze nie mamy ściennych kafelek. Bo tak łamaliśmy się, wiecie co, no przez internet wiadomo kupujecie dużo taniej. Naprawdę mega dużo taniej, tylko nie wiecie tak, jak to macnąć? Jak to macnąć, kafelka na ekranie to obdzwoniłam kilka firm, gdzie mogę to po prostu danego producenta znaleźć, no już wiem gdzie, no to podjadę, zobaczę jak to... czy to jest to. Czy to jest to, no i wtedy będziemy dalej działać. Tak, dalszy ciąg łazienki. No, myślimy, że w przeciągu następnych 2-3 miesięcy ją skończę. Nie róbmy tego. Obiecałeś do końca lutego. Słuchaj, jest koniec stycznia, sprężaj się. Połowa. No dobra, ale... Nie, no zrobię, przecież mi zależy, ale muszą być kafelki. No. Najgorsze było tu, bo dużo instalacji, a teraz po prostu będzie powolna zabawa
ja nie jestem kafelkarzem, ja wiem jak to się robi, ale dlatego u mnie to wszystko idzie bardzo powoli, bo muszę wszystko mieć w głowie wcześniej poustawiane, a później tylko wchodzę, chryp, 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 3 płytki położę, jestem potwornie już zmęczony. To nie, no aż tak źle nie jest. Nie, będą szły ściany do góry, ale tam jest, chcemy zrobić na taki, wiecie, dużo, będzie cięcia na 45 stopni, takie ładne rozwiązania, dlatego mi to zajmie czas, mówię, nie jestem profesjonalistą, ale wiem jak to zrobić. Dobra, to będzie. No właśnie, to będziemy tak gadamy nie o tym, prawda? Nie o tym. No, Amberku, śpiochu jeden, chodź tutaj, ty też się przyłączysz. Chodź, bo tutaj nie wiem, czy cię będzie widać. A my tutaj tym rodzinnym akcentem chcieliśmy podziękować Renikuchcie za... Trzecią wpłatę. Tak. Z samych serdeczności. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, no samego zdrowia, no. I tak, i dużo zdrowia Ci życzymy, optymizmu. Słoneczka i optymizmu. Dokładnie. Dziękujemy. Jak również witamy i dziękujemy za kawkę, wpłatę, za latę. Tak. Markowi. Z Przygód na Wsi, ma kanał Przygody na Wsi. Także... Już poszpiegowaliśmy, pooglądaliśmy. Oczywiście, no bo wiecie, jak już tak sam Marek, to wiadomo, no co ja mogę szpiegować Marka, tak. Ale jak już wiemy, że coś kanał, co ty jesteś za chłopie? Dzięki Ci stary. Dziękujemy no, bardzo. Na pewno je fajnie spożytkujemy. Dokładnie. Co robi? Kolejny etap, tak? Kolejny etap robienia łazienki. Tak jest. Widzicie, tutaj mamy matę grzewczą rozłożoną. Tutaj jest kabel zasilający. Później jeszcze z góry przyjdzie, ale to później przyjdzie czujnik. I teraz za chwilę wszystko będę musiał przykleić klejem, co nie? Żeby ta siatka po prostu weszła w tą podłogę. I to jest tylko tutaj ta mata grzewcza na tej takiej przestrzeni, gdzie nic nie ma. Tak, oczywiście, bo tu będzie pralka, tu będzie prysznic. Tu już nic nie będzie, tu będzie wisząca szafka, więc pod żabką wiszącą to jeszcze nie jest koniec świata. No i tylko metr kwadratowy tego jest. No to niedużo. O prawie, kurczę. No nic nie szkodzi. No trudno, no taki mały kawałeczek, no. Uważaj, nie poprzecinaj tego kabelka. Chociaż to by się dobrze, to by się przydało. Może nawet pod spód. Aha. No, Wiesz, i to będzie zachodziło na siebie, to lepsze wzmocnienie. Tutaj też by się tak zrobić. A ten termostat? Co? A termostat gdzie dajesz? Nie wiem, jeszcze myślę ciągle. Aha. Albo będzie wisiał, powinien być, powiedzmy, jak tutaj będzie szło, powiedzmy gdzieś tu na przykład termostat. No. Ale ja nie wiem, czy chcę tutaj dziurę robić. Muszę pomyśleć po prostu jeszcze. To wyjdzie. Możliwe, że dam po prostu tutaj nad ścianą, wiesz, i tutaj będzie ciepło leciało. I to też będzie jakby dawało znać. Nie za bardzo mam ochotę go w podłogę chować. No dobra. Chociaż tak powinno być, ale ciągle myślę, czy nie da rady tego ominąć. No. Bo wiecie, jak się zepsuje, my mamy tu drewnianą podłogę. I teraz jak ja zrobię wejście na ten termostat, małe, bo to jest cienki kabel, to nie ma problemu, bo to tylko troszeczkę tą podłogę uszkodzę i więcej nie osłabię, tak bardzo. Natomiast jeśli ona, a powinno być w takiej peszli włożony ten kabel, po to, żeby w razie jak się ten termostat zepsuje, tylko ja sobie tutaj na górze go wyciągam, wkładam nowy i wiecie, no i jest naprawiona sprawa i mam nowy termostat. Ale wtedy musiałbym na peszel znacznie większą dziurę zrobić, a ponieważ to jest drewniana podłoga, to by mocno ją osłabiło, a osłabiona podłoga mogłaby zacząć falować, a falowanie przy tych kafelkach nie jest skazane, mogłoby zacząć pękać. I dlatego prawdopodobnie po prostu jakoś to oszukamy, no. Gdzieś tam może w rogu jakoś. No jakoś w rogu, gdzieś nisko, wiesz, żeby one dalej, żeby miały tutaj to ogrzewanie, ale wiesz, ale będzie trochę oszukane, na przykład tu go tylko dam, nie? Dotąd doprowadzę. No jakoś będziemy kombinować. Tak jest, proszę pani. Dobrze, proszę pana, no to proszę działać dalej. Dobrze, proszę pani. Micha wody. To jest potrzebne na pół zaprawy. I zaraz zobaczymy, jak to się sprawdzi. Taką rzadszą lekko robię, taka jaka jest polecana. Nie chcesz tam więcej światła? Nie. Ty tu stoisz, to już mi wystarczy. Aha, mówisz? No. Aż tak dobrze? No.
sprawa. Ten Terakol. Ja myślę, że to jest, znaczy, wiecie, no, jedna z lepszych na rynku. Ale przede wszystkim tutaj chcę podkreślić, że tu chodzi o tą elastyczność. Pewnie są na elastyczne podłogi, może są inne, ale ta mi się rewelacyjnie działa. Na to, co my tu mamy, No u nas się sprawdza. gdzieś tak jest połowa. Nie? A i tak mieliśmy obawy. Gdzieś to będzie połowa. Takie, wiecie, to gładziutkie, bardzo dobrze rozrobione. To, co teraz robimy, jest tylko i wyłącznie warstwą wzmacniającą podłogę, czyli żeby jak najmniej ona się uginała, no bo to drewno jest. To jest tylko po to robione, całe te siatki, no i oczywiście ogrzewanie, żeby też zakryć. Ale ogrzewanie też wzmacnia podłogę, bo tam jest ta siatka. Tak i wszystko będzie równiutkie, biorę normalnie klej i kładę płytki. Też ten sam. Pamiętajcie, żeby zawsze, jak będziecie coś takiego robić, żeby zaplanować sobie drogę ucieczki. Czyli może na przykład zaczynacie stąd, później ja wchodzę tu i tu powoli się wycofuję. Jeszcze raz, którędy? No tutaj sobie zacznę, idę w tą stronę, później się tutaj cofnę, zrobię tą stronę, cofnę się tam, zrobię tą i wyjdę sobie na zewnątrz. Aha, no jeżeli coś zrozumieliście z tego, co powiedział, to jest ok. O co chodzi? Błoto. Myślałem, że nie chcę mieć tu błota. No i dobra. No to teraz klęcz. Teraz się pozbywamy właśnie kibelka na jedną dobę. Damy radę. Fajna jest masa, rzadka. Mam nadzieję, że tego starczy. No też mam taką jutro nadzieję, niedziela, jutro jest co nie? zamknięte wszystko. No. No i będziemy chodzić dookoła. No widzicie? Takie właśnie dokładnie ma to. To ma być na płasko, to tak siatka może nawet wystawać, znaczy no byleby te zakryły. Ale klops. Ale klops. Później sobie tą resztę wygrzebię. Oczywiście nie robimy zębami tym razem. Jest trochę tej masy, co? Jest. Ale ładnie się układa, jestem zadowolony. Wiesz, że gęstość jest taka prawie jak samopoziomującej, więc wiesz... O. Teraz tam weź... Ile to ma do schnięcia? Nie wiem. Tyle ile ma schnięcia, to będzie schnięć, bo wiesz, dużo wody teraz jest, żeby była rzadka, właśnie żeby się układała. Ja nie wiem, ile to będzie schło, no oby do jutra, ale może i więcej. Najgorzej to pod tą toaletą, co? No. Dzięki Bogu pod toaletą nikt nie skacze. No i mamy podłoga wyschnięta, zajęło to 3 dni. Tutaj była grubsza warstwa,
Jak widzicie te kreseczki, to jest ogrzewanie podłogowe. Sprawdziłem, czy działa, ładnie grzeje, także wszystko jest bomba. Tutaj jest ten kabel od zasilania, oczywiście on jest odłączony, to jest osobne zasilanie idące do bezpieczników. Tutaj będzie przerabiane, bo jeszcze chcemy dodatkowe zrobić ogrzewanie. Będzie jeden kaloryfer i podłoga. W tym momencie wszystkie zeskrobałem, widzicie kupę brudu, zeskrobałem wszystkie paprochy. Zaraz to odkurzę. No i przygotowuję, pozaznaczałem sobie kreskami. Tu mam dwie kreski, metr, bo mam membranę Mapeya. Metr, dokąd ona będzie sięgać. Zaraz sobie kreskę porysuję. No i trzeba będzie nałożyć po prostu na tą ścianę i później na podłogę nałożyć kleju, wtopić siatki i jak one podeschną, znowuż na nie wejść i tutaj jeszcze takie się narożnikowe wkleja takie paski i coś takiego idzie w narożnik, co nie? Tam to jakoś coś takiego. O. I tu idzie takie coś i tu idzie do góry. Tak, taki właśnie narożniczek. I wtedy to tworzy kompletnie szczelną kabinę. Ja myślę, że przesadzam z zrobieniem szczelności, bo sam klej jest, jak wiecie, wodoszczelny i przecież jeszcze są kafelki i tak dalej, wodoodporny. Ale no tak myślę, że lepiej zrobić to porządnie, żeby później nie mieć jakichś nieprzyjemnych rzeczy, typu, że coś się przelewa i gnije mi podłoga. Pod spodem mamy tutaj rurę. Ta rura niestety prawdopodobnie będzie musiała być gdzieś przeniesiona lekko. Ale to już jak sobie położę membrany, to przyniosę brodzik. Znajdę to miejsce dokładnie, gdzie ma być ta rura i będziemy gdzieś tutaj coś kombinować, żeby to umieścić. Brodzik i tak się instaluje na samym końcu, ale no musi być to zrobione. Wiemy, że też dużo osób się pojawiło u nas na kanale z Wiejskich Inspiracji, bo w zeszłym tygodniu, albo może i nawet 2 tygodnie temu Adam wspominał o nas na czacie, więc dziękujemy mu za to. I Agatce. I Agatce oczywiście. Dlatego witamy wszystkich nowych widzów u nas i mamy nadzieję, że będziecie się u nas również bawić. Tak, dorównamy poziomowi Wiejskich Inspiracji. No to na tyle. Amber, dasz łapkę? Daj łapkę. Tak, super. Dziękujemy.